Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Mamy nowy rok i nowe postanowienia noworoczne, a ja w zasadzie planuję kontynuować moje stare postanowienia. Zapraszam Was w dzisiejszym odcinku na Plan to Pan, czyli taki odcinek wprowadzający do Project Pan, projektu, w którym zużywamy kosmetyki do makijażu i w zasadzie nie tylko do makijażu, bo Project Pan obejmuje ogólnie zużywanie kosmetyków, tak żeby pozbyć się nadmiaru, zapasów, żeby nie gromadzić i dzięki temu też zużywamy to, co mamy i ograniczamy te takie kompulsywne zakupy i robienie, wiecie sobie, takich ogromnych zapasów w naszym życiu. Odgracamy, odgruzowujemy naszą przestrzeń i ja pragnę rejestrować ten cały proces i pokazywać Wam na kanale. Wiem, że jest wiele osób, które kiedy po raz pierwszy spotykają się z tym projektem, myślą sobie, że to jest w ogóle totalna nuda, że te odcinki są nieciekawe na pewno, że w ogóle po co coś takiego rejestrować, ale potem wiem, że wiele z Was się zaczęło wkręcać w te odcinki i z niecierpliwością czekać na kolejne, żeby sprawdzić, zweryfikować, jak mi idzie. Wiem, że wiele z Was się dołącza do tego projektu, co mnie ogromnie cieszy. Na naszej grupie wsparcia jest już ponad 2000 członków, co jest po prostu dla mnie absolutnie niesamowite i nie spodziewałam się, że tak wiele osób będzie chciało przyłączyć się do projektu, będzie chciało zużywać swoje kosmetyki, ograniczać zakupy. Dla mnie jest to po prostu przemega fantastyczne. Jestem po prostu zakochana w samej tej myśli, że ta grupa ściągnęła tyle osób. Może nie każdy na tej grupie, wiecie, tak czynnie bierze udział, ale przygląda się, może sobie tak po cichutku coś tam zaczyna planować i to też jest jak najbardziej spoko. Rozgadałam się, a musimy przejść do odcinka, więc pokażę Wam dzisiaj kosmetyki, które przygotowałam sobie do zużywania i trochę też pogadamy o tym, jak ja planuję w tym roku zużywać kosmetyki. Czy będę zużywała na przykład produkty do ust, czy będę zużywała cienie do powiek i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie na Plan to Pan. Myślę, że ten rok będzie trochę luźniejszy niż pozostałe. Ja widzę to z roku na rok, że ten Project Pan jest taki coraz bardziej na luzie, w sensie dla mnie do używania, bo pierwszy i drugi rok, fakt, żeby zużyć to, co chciałam zużyć, trzeba było cisnąć, trzeba było czasami tak trochę się zmuszać do używania, czasami niesłusznie, ale wiecie, gdzieś tam trochę więcej niż zwykle danego kosmetyku użyć, ale też widziałam taką większą częstotliwość robienia makijaży, że nawet kiedy nie miałam dni do nagrywania, tak jak na przykład teraz musiałam się umalować, żeby nagrać dla Was odcinek, to nawet w jakieś wolne dni, czy w dni bardziej montowania filmu, a nie nagrywania, też starałam się robić makijaż, żeby po prostu te kosmetyki schodziły. I w 2025 zauważyłam, że mniej było takich dni, kiedy jakby zmuszałam się, po prostu kiedy robiłam celowo makijaż, żeby tylko, wiecie, trochę pozużywać kosmetyków, że miałam więcej takich dni wolnych, że one były zupełnie bez makijażu i nie czułam potrzeby jakoś specjalnie tam się, wiecie, wysilać i zmuszać do zużywania. Więc czuję, że w ten rok będzie jeszcze bardziej na luzie i taki, wiecie, bezwysiłkowy, szczególnie, że no pod koniec ubiegłego roku robiłam sobie też taki duży declutter, pozbyłam się wielu kosmetyków, więc też nie mam jakichś takich mega ogromnych zapasów, które chciałabym zużywać. Także liczę, że to będzie taki, wiecie, bardzo bezwysiłkowy rok i taki, jak to powiedzieć, no że to zużywanie będzie takie trochę bardziej organiczne. Myślę, że być może pod koniec roku okaże się, że tych zużyć jest mniej, no ale to też jest cel Project Pan, żeby z czasem tych kosmetyków w naszych zbiorach pozostawało coraz mniej. Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie tych kosmetyków mniej na koniec roku, to w zasadzie nawet dobrze, nie? Wiecie, o co chodzi. Także przejdźmy do tego, co planuję zużyć. Na pewno przygotowałam sobie ogólnie niektóre kategorie po kilka kosmetyków, ale niektóre zobaczymy po prostu jak wiecie, w praktyce to będzie wyglądało. Więc zaczynamy od baz pod podkład. Na pewno chciałabym wykończyć kilka baz, ponieważ mam całkiem spory zapas i czuję, że fajnie by było mieć tylko, wiecie, 2-3 bazy, takie w zasadzie do pracy z klientkami, którą sobie czasami podkradam dla siebie, wiecie, o co chodzi. Także mam tutaj przygotowane bazy, które chciałabym kolejno sobie zużywać. Więc zaczniemy sobie oczywiście od bazy, której nie zdążyłam zużyć w ubiegłym roku. Jest to baza Stars i Wedel. Tutaj mam w ogóle zaznaczenia z ubiegłego roku, ale dajcie mi chwilkę, ja Wam pokażę, ile tej bazy jest teraz, bo oczywiście nie prowadzę Project Pan, nie prowadziłam przez
pół miesiąca, ale i tak zużywałam. I tak używałam różnych kosmetyków, więc aktualnie zużycie mamy na tym poziomie, pod czekoladką. Także tutaj niech zostanie sobie na pamiątkę to stare, a teraz będę zaznaczała sobie tutaj, więc nasza baza no jest, myślę, że już poniżej połowy. Połowa jest gdzieś tu, nie? Więc jest poniżej połowy. Ogólnie jest to spoczko baza, ale też nie czuję, żeby nie wiadomo co robiła. Niemniej wydaje mi się, że zużywanie będzie całkiem przyjemne. Więc ta idzie na pewno na pierwszy rzut, na pierwszy plan, no bo jest już otwarta, używana, więc myślę, że z tą powinno pójść całkiem szybko. Natomiast drugą w kolejności zostawiłam sobie tą matującą z Erborian. Jak robiłam porządki, też pozbywałam się niektórych baz, stwierdziłam, że właśnie tą sobie zostawię tak do zużywania. Więc ta będzie kolejna. Jest ona no prawie cała, no tam wiecie, troszeczkę jej używałam oczywiście, ale widzicie, tubka jest taka całkiem pełna. Natomiast ona jest 15 ml, więc też wydaje mi się, że nie powinna mi zająć jakoś bardzo dużo czasu. W międzyczasie przygotowałam sobie również ten zielony CC od Erborian, bo jak widzicie, jest go naprawdę malutko i to jest produkt już taki na wykończeniu. Chciałabym w tym roku kupić sobie po prostu świeże opakowanie, bo ono ma też, wiecie, swój termin ważności. Chciałabym mieć świeży i to jest produkt, którego używam zarówno na przykład na klientkach czy na kursantkach, jak i biorę dla siebie i ta wielkość opakowania jest dla mnie absolutnie idealna, więc będę chciała sobie na pewno zużyć w tym roku i kupić nowe i to będzie właśnie jeden z tych produktów, które po prostu kupię ponownie, wiecie o co chodzi. Także póki co na razie myślę, że tyle z baz. W międzyczasie być może będę używała sobie jakichś innych, ale te na pewno idą do zużycia. Jeśli chodzi o podkłady natomiast, nie przygotowałam sobie żadnego. Z tego względu, że chciałabym właśnie poużywać sobie różnych. Nie mam też specjalnie czegoś, co pilnie wymaga zużycia. Mam kilka produktów, które są takie, wiecie, już porządnie zużyte. Na przykład ten podkład z Lancome mam, słuchajcie, dotąd. Już jest tak zużyty. Ten krem BB z Sensumare też on jest gdzieś tam w połowie, ale póki co no, bardzo jakby cieszy mnie używanie mega minimalnej ilości produktów na twarz i chciałabym przy tym pozostać. Więc myślę, że w tym roku chciałabym sobie poużywać tych moich różnych produktów. Pewnie najczęściej będę sięgała po te moje ostatnio ulubione dubajskie podkłady ze Starsów, ale chcę mieć właśnie taką przestrzeń na to, żeby sobie poużywać trochę tego, właśnie może trochę tych kufrowych moich podkładów, czyli takich, wiecie, do użytku profesjonalnego, też żeby tak, wiecie, mieć taką przestrzeń na używanie i też na robienie sobie cery tak jak lubię, bo ostatnio, kiedy muszę, wiecie, nałożyć sobie full podkład, to ja się potem po prostu z tym nie czuję. Mam ochotę póki co raczej tak lżej sobie robić tą moją skórę, więc wolałabym w takim trybie pozostać, żeby nie zmuszać się do używania i nakładania nie wiadomo ile na twarz. Więc jeżeli chodzi o podkłady, na razie nie twierdzę, że do końca roku tak będzie, ale na razie nie chciałabym brać sobie niczego. Natomiast przygotowałam sobie korektory. I tutaj są korektory 3 z Glam Shopu. To są te Expert rozświetlające z dwóch powodów, w zasadzie z 3. Po pierwsze, są one bardzo lekko kryjące, co mi ostatnio bardzo odpowiada i lubię takie krycie pod okiem. W zasadzie, tak jak Wam mówiłam w jednym z odcinków, nawet ostatnio nie używam w ogóle nic pod oko i też mi się to podoba, więc takie lekkie rozświetlające będą fajne i niewysiłkowe dla mnie. Po drugie, one są chyba wycofywane z oferty, więc też nie chcę mieć nie wiadomo czego tutaj, wiecie, poza ofert. Dziwnie skleiłam to zdanie. Chodzi o to, że nie chcę mieć za dużo kosmetyków, których nie ma w ofercie jakiejś tam, bo potem pytacie, co używam, a to jest niedostępne. No i trzecia rzecz to oczywiście to, że one też mają jakiś swój termin ważności, są już jakiś czas otwarte, więc nie chcę, żeby się zmarnowały, bo są naprawdę bardzo fajne. I mam tutaj wszystkie 3, 1, 2 i 3. Myślę, że zacznę sobie od używania mieszanki 1 i 3, bo tak robiłam ostatnio i ten odcinek mi bardzo odpowiadał, więc myślę, że tak sobie zacznę od tych 2, a potem będę miała taką 2 do wykorzystania. I jeśli chodzi o korektory, to też nie mam nic takiego już poza tymi, takiego pilnego do zużywania, więc póki co koncentruję się na tych. Na pewno trochę czasu mi zejdzie, zanim je zużyję, ale powiedziałabym, że to tyle. Jeśli chodzi o pudry,
Tutaj mogę się Wam pochwalić w ogóle denkiem, bo udało mi się zużyć ten puder z Affectu, to jest puder Best Matte, no bo oczywiście jak nie prowadziłam Project Pen, to i tak sięgałam po ten puder, no bo był pod ręką i była już końcówka, więc udało mi się go zużyć, także i myślę, że po prostu wpiszę sobie do takich tych styczniowych denek, ale już się mogę Wam pochwalić, że pierwsze denko jest osiągnięte, natomiast aktualnie będę zużywała sobie puder ten Stars Ibryska. W ogóle bardzo się polubiłam z tym pudrem. On ma bardzo fajną formułę, taki jest super wygładzający i bardzo wygodne jest to opakowanie. Poza tym, że to białe mi tak potrafi tutaj wypaść, bo mi ze 2 czy 3 razy wypadało, to jest tutaj ta gąbeczka, ta rajstopka, ale tak fajnie się nabiera, bo to opakowanie jest płaskie, więc nie trzeba głęboko dłubać, a w tym pudrze też była rajstopka, ale trzeba było głęboko dłubać, bo głębokie jest to opakowanie, a to jest takie płytkie. No powiem Wam, że tak mi siedzi ten puder ostatnio fajnie. I na pewno jeżeli chodzi o pudry, tutaj nie będę sobie brała jakoś tam dużego zapasu do Plan to Pan, bo wiecie, że u mnie pudry schodzą całkiem sprawnie i zwykle zużywam około 5 rocznie, więc myślę, że nawet jeżeli mam jakiś zapas, to spokojnie go wykorzystam sobie w tym roku. Więc teraz wlatuję sobie puder ten od Bryskiej i Stars, ale no tak trochę opornie, ale postanowiłam, że wezmę się również za puder Woalka z Glam Shopu. Z tego względu, że on już też zaczyna być wiekowy. Używałam go w ubiegłym roku, nie udało mi się tam dosięgnąć denka ani nic. Jest on porządnie wypłaszczony, ale wiem, że jak teraz go nie wezmę, a wezmę go za pół roku, to potem będę się tam, wiecie, tak walczyć z nim i walczyć. A tak to po prostu niech on sobie przez cały rok będzie w tym projekcie i może w którymś momencie po prostu się uda zużyć tak, żeby on był nieużywany na siłę, jakoś tak wiecie, za każdym razem, tylko wtedy, kiedy potrzebuję. Więc wrzucam sobie również ten puder aktualnie i myślę, że z pudrów to tyle. W 25 bardzo fajnie szło mi zużywanie bronzerów i zużyłam, nie pamiętam, chyba 3 kremowe bronzery, czy płynne, ale w tym roku woła mnie totalnie suchy bronzer, szczególnie, że ostatnio mam ochotę właśnie na używanie jakichś suchych produktów na policzki, jakoś tak mi jest wygodnie, szybko, mniej brudzenia, jakoś tak, może trochę mi się już zmęczyło, wiecie, używanie takich mokrych, nie wiem, na razie mam fazę na suche. No i wyciągnęłam sobie bronzer, który już raz w naszym projekcie był i liczyłam, że go zużyję, ale było go zdecydowanie za dużo, żeby go zużyć, ale aktualnie ten bronzer prezentuje się w ten sposób. Myślę, że od ostatniego czasu, jak go widzieliście, też to denko się pogłębiło, bo ja sobie go ostatnio w ogóle tak wyciągnęłam do zużywania i sięgam po niego dosyć często. Myślę, że pogłębienie jeszcze bardziej tego denka będzie też całkiem satysfakcjonujące w tym projekcie, więc póki co jest to mój aktualny cel, żeby zużyć całkowicie ten bronzer. Wiecie, że u mnie z suchymi to tak bywa różnie, więc mam nadzieję, że przełamię jakiś schemat, że w końcu czegoś mi się tutaj uda, coś mi się uda zużyć i będzie to ten bronzer. I póki co z bronzerów to wszystko, bo nie chciałabym się za mocno przytłoczyć nadmiarem rzeczy. Jeżeli zużyję ten, to pomyślę, co dalej. Mam kilka kremowych, mam kilka płynnych, mam kilka suchych, więc zobaczę po prostu, co będzie wymagało zużycia. Jeżeli chodzi o róże, też chciałabym sobie w tym roku poużywać tych róży, może część pozużywać, może brać na jakieś wyzwania. Mam tych róży całkiem sporo, ale chcę, wiecie, chcę je brać, chcę je używać. Nie tak, żeby one po prostu leżały. I póki co myślę, że najprędzej wezmę się za ten, który zużywałam w ubiegłym roku, czyli płynny róż z Glam Shopu w odcieniu Faworyta. Tutaj mamy zużycie, jakby poziom zużycia z ubiegłego roku. Aktualnie no jest na pewno niżej, ale musiałabym poczekać, aż on tak dokładnie spłynie, wiecie, bo ja go używałam, wstrząsnęłam i wydaje mi się, że jest on gdzieś mniej więcej na poziomie literki P, albo tak o, gdzieś tutaj, ale to jeszcze sprawdzę, w razie czego i sobie zweryfikujemy. Teraz wydaje mi się, że jest go właśnie no, gdzieś tam, gdzieś tyle dotąd. Więc nie wiem, połowa opakowania, być może połowa opakowania jest. Na pewno pójdzie mi z nim trochę dłużej, no bo on jest dobrze napigmentowany, nie trzeba go nakładać dużo, ale powolutku do celu, a po zużyciu tego zobaczymy po prostu, co będzie wymagało jakiegoś tam zużywania, czy jakiś suchy produkt, czy jakiś kremowy. Mamy kilka, tak wiecie, w głowie, ale póki co
Póki co skupiamy się na tym. W kwestii brwi mam taką wizję, że chciałabym zostawić sobie kilka produktów dla moich klientek, zużyć to, co jest poza jakby tą miarą i mieć jakieś takie, wiecie, swoje na przyszłość, nie wiem, 2 ulubione produkty do brwi, których będę używała cały czas. Może trochę za wiele to powiedziałam, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o produkty, których używam na moich klientkach, to tak, potrzebuję kilku odcieni kredek, paletki do brwi, jednego żelu takiego utrwalającego, typowo usztywniającego i czegoś lżejszego, akurat tutaj mydełka. I wszystko, co jest poza tym, chciałabym zużyć. I mam tutaj jeden bezbarwny żel, mam tutaj żel z kolorem, mam taką maskarę dosyć jasną, mam oczywiście tą Thick It i mam pisak. I jeżeli uda mi się zużyć te wszystkie, to chciałabym po prostu w przyszłości używać sobie czegoś na zasadzie tego zestawu, czyli pisak i taka maskara z kolorem, bo jest to ostatnio taki mój ulubiony sposób na robienie brwi, najbardziej mi odpowiada i tak bym chciała, żeby wyglądały moje zapasy. Kilka produktów dla klientek, 2 dla mnie i styka. Także na chwilę obecną biorę sobie pisak, który w zasadzie nawet nie to, że ja go chcę jakoś tam na siłę zużyć, po prostu ja go używam aktualnie, bardzo mi odpowiada i więc biorę go do projektu, do takiego używania na bieżąco. Oczywiście naszą maskarę Thick It, którą ja już powiem Wam, że już włożyłam do denek i wyciągnęłam ją, kiedy się spieszyłam, bo potrzebowałam zrobić sobie na szybko brwi i wiecie, szkoda mi było to jest jakaś chora relacja między nami, naprawdę, słuchajcie, bo ona jest już mega mocno zużyta, ale ja nie mam ochoty na nic innego, po prostu uwielbiam ją, nie? Także poużywam parę razy albo jakoś, nie wiem, rezerwowo, jak będę potrzebowała na szybko, ale myślę, że kolejny w kolejności będzie bezbarwny żel Claresa True Glue, bo mam 2 bezbarwne żele, więc nie potrzebuję aż 2. Ten był otwarty, no już rok temu praktycznie, więc fajnie by było go pozużywać sobie i następne gdzieś tam w kolejności będą kolejne, nawet na razie nie będę ich sobie zapisywała do mojej listy do zużywania, ale plan jest taki, żeby zużyć przede wszystkim te 2 produkty. Przechodząc do oczu, wiecie, że nie do końca odpowiada mi jakieś zużywanie jakichś konkretnych kolorów na oczy, jakichś konkretnych cieni, ale przygotowałam sobie kilka rzeczy, które na pewno będę sobie chciała wykorzystać. No i oczywiście jest to maskara, no bo jest to takie standardowe i u mnie będzie to I Love Extreme, maskara, której zaczęłam używać w ubiegłym roku. Całkiem mi odpowiada, oprócz tego, że strasznie brudzi. Strasznie brudzi wszędzie. No ale w każdym razie jakiejś maskary potrzebuję, więc wrzucam sobie tą, bo jest taka na bieżąco przeze mnie zużywana. Będę sobie chciała również w tym roku wykorzystać i kupić nowe, czyli to są te 2 produkty, które będą szły do ponownego kupienia. I jest to Inglot Duraline płyn, którego jest tyle. Zobaczcie, dosłownie taka końcóweczka. Bardzo, bardzo niedużo go tutaj zostało, więc myślę, że jest to kwestia no nie wiem, no kilkunastu użyć. Chciałabym po prostu kupić sobie, wiecie, świeże opakowanie i podobnie z bazą z Inglota pod błyski. Body Art Adhesive, moja ulubiona baza pod błyski, która nie rozpuszcza mi makijażu, tak jak na przykład NYX Glitter Primer. I ta baza ma 5 ml, więc spokojnie zużyjemy, zanim się zepsuje. No i właśnie ostatnio, jak próbowałam jej użyć, to już musiałam ją tak wyciskać, tak? Wiecie, tutaj, zobaczcie, ja ją ściskam już praktycznie na płasko i nic nie wylatuje, więc tutaj będę musiała, wiecie, jakoś tak porządnie ją wycisnąć, żeby coś wycisnąć. Takie masło maślane. Więc te 2 produkty na pewno dodatkowo wchodzą jako takie dodatkowe. Jeżeli chodzi o jakieś kolory na oczy, to też przygotowałam sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, kredka Long Lasting z Glam Shopu w odcieniu burgundowym moślinie, jedna z moich ulubionych kredek, której ostatnio kupiłam sobie backup, chyba na jakimś Black Friday w Glam Shopie, bo tej starej, no słuchajcie, jest tyle. To jest cała końcóweczka. Jeżeli ja zużywam jakiś kolor kredki tak mocno, to o czymś to świadczy, co nie? Ale tak bardzo ją lubię, że właśnie kupiłam sobie kolejne opakowanie, bo uwielbiam ten kolor. Dzisiaj mam go też na linii wodnej, troszeczkę jako taka baza, podcieniowanie, bardzo mi odpowiada ten kolor. No nie wiem, po prostu kocham burgundy i kocham czerwienie na oczach i myślę, że zużycie
tego, mimo że jest to jakiś, wiecie, konkretny kolor, nie będzie dla mnie żadnym wysiłkiem. W ogóle jak dzisiaj się malowałam i nałożyłam te róże na powieki, to pomyślałam sobie, że znów mi pomyślicie, że będę zużywała kolejną naturalnie różową, co nie? Bo znów mam różowy make-up w Project Pen. No ale tak mnie naszło, jak założyłam ten sweterek. Następnie, jeżeli chodzi o kolejne produkty do oczu, no to na pewno chciałabym kontynuować sobie zużywanie tego beżowego cienia. Zobaczcie, jak on jest już fajnie pogłębiony. Niedużo go zostało, no i myślę, że beżowy cień to też nie jest jakiś mega mocny wysiłek, jeżeli chodzi o denkowanie, bo jest to taki produkt, który można bardzo naturalnie wpleść do niemal każdego makijażu, więc na pewno kolejnym produktem będzie ten beżowy cień. Słuchajcie, chciałabym też zużywać cienie, ale wiecie, że jakby w specyfice mojej pracy nie jest to łatwe, bo ogranicza mnie kosmetyczka miesiąca, ogranicza mnie tydzień makijaży, jeszcze jakieś inne odcinki z jakimś charakterystycznym, wiecie, z jakimiś technikami, z jakimiś kolorami, jakimiś paletami, testami, że mam naprawdę mało tej przestrzeni, w której mogę się w końcu tak na luzie makijażem pobawić, a wtedy musiałam zawsze sięgać po produkty z Project Pen. Więc nie chciałabym się skupiać, ale kusi mnie jednak, żeby trochę sobie tych cieni używać. Czy zrobić, no pewnie będę żałowała, że to powiem, ale wiecie, też mnie fascynuje, jak dziewczyny robią sobie te wyzwanie Pendos Eyeshadows, czyli starają się używać swoich cieni do momentu, aż dosięgną denka. I też mnie to trochę kusi, też mnie trochę ciągnie w tym kierunku, ale z drugiej strony wiem, że będę zaraz się czuła jakaś taka osaczona i ograniczona i nie wiem, ale chcę, żebyście wiedzieli, że mam w głowie taką myśl, żeby chociaż troszkę sobie gdzieś tam w te wyzwania jakieś cienie wrzucać, więc póki co wrzucam sobie do zużycia beżowy, klasyczny beżowy cień z Glam Shopu, to jest matowy cielak i przygotowałam sobie jeszcze również dwa kolejne produkty. I mam tutaj cień w płynie Belle i Red Lipstick Monster 01 Polar, przepiękny, błyszczący, kremowy cień. Po prostu boję się, że on mi się, wiecie, wyschnie, zużyje, tak wiecie, sam popsuje, a jest on naprawdę przepiękny i uwielbiam go, właśnie często go tutaj wrzucam w kąciki, czy na środek powieki i pomyślałam, że jak on będzie tutaj w tym moim projekcie, tutaj bliziutko mnie w szufladce, to będę po prostu po niego częściej sięgać, żeby mi się nie zepsuł, bo nie chcę go zepsuć, bo jest naprawdę przepiękny. Także nawet gdzieś tam delikatnie jakieś takie przebłyski, prześwity, nie wiem, czy zobaczycie, troszeczkę widać w nim, bo używam go regularnie, bardzo go lubię, więc pomyślałam, że jeżeli coś lubimy, to po prostu trzeba to używać, a nie czekać na jakieś specjalne okazje i oszczędzać, żeby nam się zepsuł, nie? Wiemy, o co chodzi. I kolejny produkt, po który też tak dosyć często sięgam i pomyślałam, żeby wrzucić sobie do wyzwania, chociaż jest on dosyć nowy, to jest taka dwustronna kredka z Flower Nose, z tej kolekcji takiej morskiej, muszelkowej. I tutaj jest taki sztywcik, zobaczcie, nie ma go dużo, o, jest go tyle. To jest taki perłowy sztyft i pomyślałam, że mogłabym używać go sobie, oczywiście na oczy też, ale również jako rozświetlacz, bo nie wzięłam sobie żadnego rozświetlacza do wyzwania, bo ostatnio mnie do rozświetlaczy nie ciągnie, ale jak sobie wezmę troszeczkę czegoś takiego, to myślę, że też spokojnie mógłby to być taki delikatny rozświetlacz i oczywiście produkt do używania na oczy. Więc na pewno chciałabym wykorzystać sobie tą stronę tak... wiecie, na wiele sposobów. Tutaj z drugiej strony mam taki błyszczący, bardziej drobinkowy, może najpierw zesłoczuję, a potem wykręcę, taką kredeczkę. Też często po nią sięgam, bardzo ją lubię, ale tej jest już tutaj znacznie więcej. Widzicie, ona tak pięknie się mieni, ma dużo takich iskiereczek, ale jej jest całkiem jeszcze sporo. Zobaczcie. Tyle jej jest i myślę, że mogę ją sobie też do projektu wrzucić. Zobaczymy po prostu, w międzyczasie można tam jakieś zdjątka sobie porobić, ale będę się na pewno koncentrowała na tej szerszej części, a ta, tak wiecie, przy okazji pewnie też się przyda. I jak widzicie, wzięłam sobie takie dosyć jasne i proste do zużycia kosmetyki, bo wiem, że te będzie łatwiej mi wprowadzić w mój codzienny makijaż, nawet kiedy będę robić jakiś makijaż w konkretnym kolorze, pod jakiś test, pod jakieś, wiecie,
różnego rodzaju odcinki, to będzie dla mnie w miarę proste. Jeżeli ta formuła mi się sprawdzi, że takie właśnie bardzo delikatne kolory łatwe są dla mnie do zużywania, to myślę, że będzie mogło być ich więcej, wiecie o co chodzi. Więc na razie zaczynamy tak z grubej rury, no i troszeczkę takiego kolorku. Jeżeli chodzi o produkty do oczu. I w kwestii produktów do ust na pewno chciałabym trochę sobie ich poużywać, pozużywać, brać do wyzwań i do całkowitego zużycia również, bo wiecie, że mam tych produktów do ust dużo, do wielu z nich jestem przywiązana i to jest jakaś taka trochę chora relacja, ale nie potrafię z wielu z nich zrezygnować, więc po prostu chcę je używać może właśnie w jakichś wyzwaniach, niekoniecznie tak wiecie, zużyć do zera, ale ileś tam użyć, czy coś w tym stylu. Więc na pewno będę zużywała również konturówki w tym roku, tak jak co roku. Konturówki idą mi całkiem sprawnie, bo po prostu lubię ich używać. I zaczynamy sobie od konturówki ze Stars, której w ogóle już prawie całe opakowanie tutaj się starło. Jest to konturówka z kolekcji Blanket, chyba 01 czy 1. Cozy Nude, taki chłodniejszy. Dzisiaj mam ją na ustach, tu jeszcze kąciki, troszkę sobie dociemniłam inną, ale zobaczcie, nie ma jej dużo, więc wydaje mi się, że to powinna też być u mnie formalność, szczególnie, że takie kolory bardzo ostatnio lubię. Więc zaczynamy sobie od tej konturówki, ale na pewno w przyszłości będą kolejne, natomiast nie chcę z góry sobie zakładać, które, bo wiecie, że ja mam swoje różne fazy makijażowe i być może nie wpasuję się w te fazy, jak wybiorę z góry. Także konturówka, jeżeli chodzi o jakieś błyszczyki, olejki, już od pewnego czasu wzięłam sobie ten błyszczyk z Altery, to jest taki błyszczyk, olejek do łazienki, bo nie miałam właśnie nic takiego pielęgnacyjnego, a stwierdziłam, że jeżeli jest to błyszczyk, ale naturalnej firmy, naturalnej marki, z naturalnym składem, to będzie on całkiem spoczko do pielęgnacji. Może nie jest on jakiś tam nie wiadomo jaki zjawiskowy, jeżeli chodzi o jakieś właściwości właśnie pielęgnacyjne, ale wiem, że też, wiecie, nie używam takiej, wiecie, takiej mocnej chemii do pielęgnowania swoich ust. I on ma dosyć ciemne to opakowanie, ale ja widzę gdzieś tam jakieś takie przebłyski, że już trochę tego jest zużyte i nawet teraz jak patrzę, to mam wrażenie, że jest go tyle, w sensie dotąd, plus wiecie, na ściankach trochę jest, bo ja go naprawdę już, nie wiem, od miesiąca mam w kosmetyczce, w łazience, więc wydaje mi się, że powinno mi pójść z nim całkiem sprawnie. I mam już sobie, tak wiecie, w głowie przygotowane jakieś kolejne produkty takie ala błyszczykowe, ale póki co chciałabym się skupić na nim i ten sobie z powrotem zaniosę do łazienki. A jeżeli chodzi o jakieś szminki i tego rodzaju rzeczy, no tak właśnie, najpierw nie wiedziałam, czy ja cośkolwiek chcę tutaj wkładać, ale może tak na dobry start, na dobry początek zrobimy sobie jakieś małe wyzwanie i mam te pomadki z L'Oreala, w ogóle są prześwietne, jeżeli chodzi o to opakowanie. I tu mam znowuż, zobaczcie, tylko tyle, bo resztę mam wyłożoną do innego opakowania, tak jak przy wielu kosmetykach u mnie. No i pomyślałam, że właśnie moim wyzwaniem takim na dobry początek będzie zużycie tej ilości, która została tutaj w tym opakowaniu. Jest to L'Oreal Intense Volume Matte w odcieniu 600 Audacious chyba. To jest bardzo ładny, taki brzoskwiniowo-różowy, zgaszony odcień. Wydaje mi się, że do takich codziennych makijaży powinien być spoko. Ale nie ma go też na tyle dużo, żeby mnie jakoś przytłaczało, bo ja lubię z tej mojej kolekcji korzystać. Nie jest tak, że te wszystkie rzeczy leżą i patrzą na mnie, tylko ja wiecie, jednego dnia biorę to, drugiego dnia biorę to, trzeciego to, czwartego to i ja się nigdy nie umiem zdecydować, który, ale jednak fajnie by było trochę tą kolekcję, wiecie, uszczuplić. Także biorę sobie na wyzwanie szmineczkę. No i słuchajcie, jak tak troszkę zleciało tego różu, to go jest jeszcze mniej niż myślałam, bo on jest poniżej napisu. Zobaczcie. To jest jego aktualny poziom, także powiem Wam całkiem spoczko. Jest go poniżej, nawet troszkę za wysoko chyba zaznaczyłam. Poniżej połowy, więc myślę, że damy radę, słuchajcie.
nie z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia, co nie? Więc na start 2026 roku mamy 23 produkty do zużycia i w tym mamy 3 bazy, 0 podkładów, 3 korektory, 2 pudry, 1 bronzer, 1 róż, 3 produkty do brwi, 3 produkty do ust i 7 produktów do oczu. Jeśli macie ochotę przyłączyć się do wyzwania, to gorąco zachęcam, bo to jest naprawdę fajny projekt. Wiem, że z początku on jest taki trochę ciężki, jest to jednak wyzwanie, ale naprawdę z czasem wkręcamy się i jest to mega przyjemne i satysfakcjonujące. Także zachęcam Was, żebyście również brali udział. Nie musicie robić tego przez cały rok. Możecie sobie postawić na kilka kosmetyków, na 2, 3, 5 produktów. Możecie postawić na kilka miesięcy zużywania i zobaczyć, jak się z tym czujecie. Zachęcam jeszcze raz gorąco. Jeżeli macie ochotę śledzić moje poczynania, to zachęcam do subskrypcji, do wspierania kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!